Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy film to kontynuacja serii o polskich czasownikach z prefiksami. Dzisiaj opowiem Wam o czasownikach pochodnych od czasownika wiedzieć. Po dodaniu różnych prefiksów do czasownika wiedzieć zmienia się całkowicie jego znaczenie, ale między czasownikami pochodnymi to znaczenie jest bardzo bliskie. Prefiksy to bardzo ważna część w języku polskim, ponieważ po ich dodaniu do czasownika możemy stworzyć dużo różnych czasowników. Często o podobnym znaczeniu, a czasami kompletnie to znaczenie się zmienia. Oczywiście prefiksy mają swoje znaczenie i czasami możemy je tłumaczyć. W poprzednich filmach z tej serii, kiedy to było możliwe, tłumaczyłem właśnie znaczenie prefiksów. I na początek czasownik powiedzieć, pochodny od czasownika wiedzieć i jego forma niedokonana to mówić. Po angielsku to znaczy to say, to tell. Popatrzmy na kilka przykładów. Chcę ci coś powiedzieć. Powiedziałeś mu o tym? Co powiedziałeś? I przechodzimy do następnych czasowników. Teraz te czasowniki możemy powiedzieć, że to będą pochodne od czasownika powiedzieć, bo będą miały część powiedzieć i na początku różne prefiksy. I pierwszy z nich to opowiedzieć, jego forma niedokonana opowiadać i ten czasownik to znaczy to tell po angielsku. Często to tell a story. I tego czasownika używamy zbiornikiem. Popatrzmy na kilka przykładów. Babcia opowiedziała bajkę wnuczkowi. Opowiedz mi o swoich wakacjach. Ona opowiedziała ciekawą historię. Kolejny czasownik to czasownik odpowiedzieć i jego forma niedokonana odpowiadać. Tutaj prefiks od ma sens, ponieważ prefiksu od używamy, kiedy coś oddajemy, zwracamy. I w języku angielskim odpowiedzieć albo odpowiadać to znaczy to answer or to reply. I popatrzmy na kilka przykładów. Możesz odpowiedzieć na moje pytanie. Co jej odpowiedziałeś? Jutro odpowiem na twój e-mail. Następny czasownik to czasownik przepowiedzieć, forma niedokonana przepowiadać i ten czasownik znaczy to predict. Tego czasownika również używamy zbiornikiem. Popatrzmy na kilka przykładów. On to przepowiedział. Trudno przepowiedzieć przyszłość. Następny czasownik zapowiedzieć i forma niedokonana zapowiadać. To znaczy to announce, to declare. Tego czasownika tak samo używamy zbiornikiem. I kilka przykładów. Premier zapowiedział zmiany w rządzie. Albo oni zapowiedzieli już nowy sezon serialu. Następny czasownik to rozpowiedzieć albo rozpowiadać w formie niedokonanej. Tego czasownika używamy też zbiornikiem i tutaj prefiks roz ma sens, ponieważ roz używamy, kiedy coś zwiększa swój zasięg albo coś idzie we własnym kierunku na różne strony. I w języku angielskim powiedzielibyśmy to spread a story, news. I mam dla Was dwa przykłady. Kto rozpowiedział tę plotkę? Dlaczego rozpowiedziałeś to całej grupie? Następny czasownik to wypowiedzieć albo wypowiadać w formie niedokonanej i w języku angielskim możemy przetłumaczyć ten czasownik różnie, na przykład to say something officially, to pronounce,
to declare or to terminate. I czasownik wy oznacza ruch z wewnątrz do zewnątrz, więc możemy powiedzieć, że w tym przypadku też ma sens, prawda? Wydobywa się jakaś informacja z zewnątrz na zewnątrz. I tego czasownika bez niespodzianki również używamy zbiornikiem. Popatrzmy na 3 przykłady. On wypowiedział umowę o pracę. Rząd wypowiedział wojnę. On to wyraźnie wypowiedział. Mamy jeszcze 2 czasowniki. Pierwszy z nich to dopowiedzieć albo dopowiadać i w języku angielskim to znaczy to say in addition. Okay? Kiedy dodajemy coś do naszej wcześniejszej wypowiedzi albo do czyjejś wypowiedzi. I prefiksu do używamy, kiedy właśnie dodajemy coś, więc w tym przypadku również ten prefiks ma sens. I tego czasownika również używamy zbiornikiem. I 2 przykłady. Chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć. Ona dopowiedziała jeszcze coś ważnego. I ostatni czasownik to podpowiedzieć, podpowiadać, co znaczy to give a hint, to suggest. Popatrzmy na kilka przykładów. Nauczyciel podpowiedział uczniowi. Możesz mi podpowiedzieć? Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Pamiętajcie o zostawianiu swoich zdań z tymi czasownikami w komentarzach. Na koniec powtórzmy krótko wszystkie czasowniki. Numer 1. Powiedzieć. Powiedzieć, czyli poinformować, dać jakąś informację. Ona powiedziała mi o swoich planach. Opowiedzieć, czyli przedstawić coś szczegółowo, często w formie historii. Możesz opowiedzieć mi o Twoim najlepszym urlopie? Następnie odpowiedzieć, czyli zareagować na pytanie, na korespondencję, na list. I jeden przykład. Dlaczego nie odpowiedziałeś na jego list? Następny czasownik przepowiedzieć, czyli powiedzieć, co się stanie w przyszłości, przewidzieć przyszłość. Ona przewidziała jego sukces. Następnie zapowiedzieć, czyli ogłosić coś, często oficjalnie, co wydarzy się w przyszłości. Firma zapowiedziała nowy model telefonu. Następny czasownik rozpowiedzieć, czyli powiedzieć jakąś informację wielu osobom. Na przykład on rozpowiedział kolegom, co się dzieje w firmie. Następnie wypowiedzieć, czyli ogłosić, poinformować o czymś oficjalnie. Na przykład zakończyć umowę, ale też rząd może wypowiedzieć wojnę innemu krajowi. Na przykład muszę wypowiedzieć tę umowę, albo prezydent wypowiedział się na temat katastrofy. W tym kontekście dał oficjalne przemówienie, oficjalną opinię na jakiś temat. Następnie dopowiedzieć, czyli dodać jakąś informację. Ktoś chciałby coś dopowiedzieć? Czy chcielibyście coś dopowiedzieć? I podpowiedzieć, czyli dać komuś radę, zasugerować coś, a czasami też używamy tego czasownika w kontekście egzaminu. Student podpowiedział drugiemu studentowi, koledze, poprawną odpowiedź. No i właśnie przykład, ona podpowiedziała mu poprawną odpowiedź. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik był dla Was bardzo pomocny i Wam się podobał, że dzięki niemu rozszerzyliście swoje słownictwo. Bardzo proszę o zostawianie
łapek w górę, komentarzy i subskrypcji. Dziękuję i do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!